Doskonałym przykładem do tematu o negocjacjach jest negocjowanie ceny mieszkania, zarówno kiedy chcesz je kupić lub kiedy chcesz je sprzedać. W ogóle nieruchomości są doskonałym przykładem na negocjacje. Dlaczego? Dlatego, że w nich właśnie pokazane są wszystkie aspekty procesu negocjacyjnego. To, że cena nie jest jedyną rzeczą, którą negocjujesz, bo przecież negocjujesz wiele innych rzeczy, również tych obocznych, i one też potem mogą mieć wpływ na cenę. Tymi obocznymi rzeczami w nieruchomościach to jest na przykład termin wydania nieruchomości, kiedy ma być zawarta umowa przedwstępna, jak duży ma być zadatek, czy zostanie wypłacona zaliczka i jakieś jeszcze dodatkowe rzeczy, i o tym warto pamiętać w ogóle w negocjacjach. Ale wracając do tych negocjacji, to postanowiłem je omówić kompleksowo. Opowiem Wam o 5 strategiach negocjacyjnych, o chyba 20 technikach negocjacyjnych, o tym, jakich błędów unikać, czego nie robić, a co warto, ale też jak bronić się przed zagrywką drugiej strony. Dlaczego tak opowiem? No bo warto do tego tematu podejść szerzej. I teraz zacznijmy od tych strategii negocjacyjnych. Pewnie słyszeliście bardzo dużo o tym, że strategia negocjacyjna, obie strony wygrywają. Zostawmy to, bo powiedzmy sobie tak, jedna strategia negocjacyjna to jest unikanie, inna strategia to jest uległość, inna znowu strategia, już trzecia, to walka, czwarta strategia to właśnie taka współpraca, a piąta strategia to kompromis. I najpierw powiem Wam o tym, kiedy jaką strategię zastosować, ale też zaznaczam, że czasem w ramach negocjacji można zmienić swoją strategię działania, kiedy widzimy, że jakaś jest niekorzystna. Pierwsza, o której powiedziałem, strategia to unikanie. To taka postawa, w której ja do kogoś wychodzę z propozycją, a ten ktoś mówi, no tak jak pomyślę, zastanowię się, kręcę, zwleka, odwleka i tak dalej. Taka strategia w sumie nie jest dobra ani dla tego, kto ją stosuje, ani dla tego, który jest traktowany taką strategią. Dlaczego? No bo ten, kto ją stosuje, to ją stosuje przede wszystkim wtedy, kiedy uważa, że jego wysiłek poświęcony na takie negocjacje jest większy od korzyści, jakie może uzyskać, a w zasadzie to nie jest specjalnie zainteresowany, no ale tak nie może śmiało powiedzieć tej drugiej stronie, proszę się ode mnie odczepić, ja nie chcę tego zrobić, to tak trochę unika, przyciąga, a co będzie, to będzie, zobaczymy. Druga strona znowu negocjuje i ciągle ma nadzieję, że coś wynegocjuje, ale ciągle jest niby w negocjacjach, które tak naprawdę do niczego nie prowadzą. Czy można sobie poradzić z taką strategią? Oczywiście można, na przykład poprzez wyznaczenie terminu zakończenia negocjacji, no i wtedy się okaże, czy ktoś nadal zwleka, czy nie zwleka. Po prostu jeżeli jesteś na przykład tym kupującym, a przychodzisz do sprzedającego, który zwleka, no to dowiesz się, że może on nie jest zainteresowany sprzedażą, może nie jest zainteresowany sprzedażą tobie, a może, uważaj, ma inną propozycję, a ciebie tylko trzyma w rezerwie. No, na to trzeba też uważać, ale przecież jeżeli coś kupujesz, no to nie chcesz tracić czasu na takie działania i na bycie w rezerwie. Również jeżeli coś sprzedajesz, a twój kupujący zwleka, no to też być może on trzyma cię w rezerwie. Pamiętaj, że zawsze kij ma dwa końce i ta sama strategia może być stosowana zarówno przez osobę sprzedającą, jak i przez osobę kupującą. Kolejną strategią, bardzo złą, to jest taka uległość, dostosowanie się. To taką strategię, a ja spotkałem takich ludzi w tysiącach negocjacji czy mediacji, w których uczestniczyłem. Spotkałem takich ludzi, którzy ulegają drugiej stronie, nie chcą
im zrobić przykrości. Wobec tego godzą się najpierw na jakąś zupełnie nie najlepszą propozycję, a potem jak są jeszcze, o czym później powiem, skubani na przykład, no to godzą się na kolejne ustępstwa. Taka osoba, która tak się dostosowuje, to nie wykazuje żadnej inicjatywy. Ryzykuje tak naprawdę duże straty i to absolutnie nie jest dobra strategia w negocjowaniu zarówno kupna, jak i sprzedaży. Co należy zrobić, jeżeli nie potrafisz zastosować innej strategii? To chyba zalecam zatrudnienie sobie pośrednika, czy też pomocnika raczej, który po prostu za ciebie te negocjacje w jakiś sposób korzystny, lepszy dla ciebie przeprowadzi. Trzecią taką strategią to jest walka. To bardzo często ja widzę takie działania, gdzie ktoś przychodzi, taki pewny siebie, kupujący lub sprzedający, przychodzi do stołu i on nigdy nie ustąpi, nie da, nie zrobi. Albo się zgadzasz w 100% na jego warunki, albo wypadaj. Powiem szczerze, ta strategia rzadko przynosi sukcesy, natomiast widzę ją o dziwo często. Jeszcze widzę ludzi zachwyconych, że nie sprzedali albo nie kupili, nie dali się oszukać, ale nadal pozostali bez załatwienia swojego problemu. No bo jeżeli w ogóle przystępujesz do negocjacji czegokolwiek, ale tego mieszkania na przykład, no to zakładam, że jeżeli jesteś kupującym, to chcesz kupić jakieś mieszkanie. Jeżeli jesteś sprzedającym, to chcesz sprzedać to swoje mieszkanie. Wobec tego takie zwycięstwo, nie zawarłem transakcji, ale udowodniłem swoją rację, to takie raczej zwycięstwo pyrusowe. I taka postawa, taka waleczna postawa często skutkuje tym, że po prostu tracisz kontrakt, tracisz transakcję. Albo być może, jeżeli to ma być kilka transakcji, no bo nie chodzi o to jedno mieszkanie, tylko o kilka transakcji, to być może wygrywasz tą jedną bitwę, ale tak naprawdę przegrywasz wojną. Ta druga strona już więcej z tobą nie chce rozmawiać i zrobi ci wszystko, żeby tobie nie sprzedać. Co gorsza, powiem jeszcze, doskonale znam przykłady transakcji, gdzie jedna strona obraziła drugą stronę właśnie takim wymuszaniem lub też wypowiadaniem śmiałych sądów. O, pana mieszkanie to jest słabe, ta boazeria do kitu, kuchnia do kitu, a tymczasem ten sprzedający był związany uczuciowo ze swoją boazerią, którą samodzielnie kładł. Był związany z tymi szafkami kuchennymi, które sam krzywo przyczepił do ściany, ale obrażono jego uczucia. I co ja słyszałem? Bardzo często słyszałem taką odpowiedź. Chamowi nie sprzedam. Po prostu nie lubię tego człowieka. Nieważne, ile on proponuje, ja z nim transakcji nie zawrę. Wobec tego, jeżeli chcesz taką agresywną taktykę stosować, taką strategię w negocjacjach, to uważaj, bo często, bardzo często ta strategia może się obrócić przeciwko Twoim interesom. Kolejną strategią no to jest współpraca, czyli właśnie taki niby ten win-win i przykładasz jak gdyby taką wagę do tego, co ty chcesz osiągnąć, ale też szanujesz, co ta druga strona chce osiągnąć i wypracowujecie jakieś rozwiązanie. Czasami takie coś, to win-win, oznacza, że musisz zrezygnować ze swoich pierwotnych stanowisk. Zresztą w ogóle raczej obie strony muszą zrezygnować ze swoich pierwotnych stanowisk i musicie po prostu wypracować taką współpracę na nowych zasadach, dojść do ładu. I ta taktyka jest dość dobra i w nieruchomościach jest dość dobra, bo jak powiedziałem, w nieruchomościach nie negocjujesz tylko ceny. Negocjujesz też na przykład datę wydania. Może temu sprzedającemu zależy na tym, żeby on troszeczkę dłużej mógł pomieszkać w tym mieszkaniu, a wcześniej dostał pieniądze. Spełni to jego oczekiwanie w zamian na przykład za obniżenie ceny. I taka strategia tej współpracy często przynosi dość dobre rezultaty, ale warunek jest jeden. Żeby taką strategię zastosować, musisz się przygotować. Musisz
poznać to, na czym drugiej stronie tak naprawdę zależy. Na czym jej zależy mniej, a na czym zależy bardziej. O tym jeszcze powiem oczywiście w rozdziale, gdy będę omawiał techniki negocjacyjne. Kolejną strategią to jest kompromis. Kompromis jest troszeczkę podobny do tej współpracy, ale kiedy zawieramy kompromis? Kompromis zawieramy, kiedy widzimy, że ani ja, ani on nie osiągnie swoich celów, kiedy jednak bardzo chcemy zawrzeć umowę, nam obojgu zależy, obu stronom zależy na zawarciu umowy, kiedy każda ze stron jest gotowa uczynić jakieś ustępstwa, chociaż nie jest do końca zadowolona z finalnego kontraktu. Ale korzyścią jest to, że w ogóle kontrakt został zawarty. Dodam, że takie rozwiązanie, na przykład jeżeli rozmawiamy jako wykonawca, na przykład z jakimś deweloperem, mamy taki przewidywany układ, że będziemy częściej się spotykać w negocjacjach, takie rozwiązanie kompromisowe często jest traktowane jako rozwiązanie tymczasowe. Ok, tę jedną transakcję, czy te dwie transakcje poprowadzę tak, ale przy następnych to ja wrócę do negocjacji. Tak to po prostu już jest. Niemniej jednak rozważając te strategie, to kilka takich porad. Jeżeli nie chcesz zabić swojego, w cudzysłowie, przeciwnika, czyli tej drugiej strony, to koncentruj się na problemie. Nie obrażaj tej drugiej osoby nigdy. Pamiętaj o swoim interesie. Przystępując do negocjacji, zanim w ogóle je rozpoczniesz, to określ sobie swoje warunki brzegowe i określ sobie na przykład poniżej danej ceny nie sprzedam albo powyżej danej ceny nie kupię i trzymaj się tego później, bo jeżeli zapomnisz o tym, a zaręczam, że pokażę to zresztą w technikach wiele osób, które założyło sobie ten punkt brzegowy, czyli nie zejdzie poniżej pewnej ceny albo poniżej pewnej nie kupi, po prostu później o tym zapomina i jednak dokonuje tej transakcji wbrew sobie, bo kieruje się emocjami. Emocje w negocjacjach nie są najlepszym doradcą i to jest kolejny powód, dla którego wiele osób ucieka się do takiego zastępczego negocjatora, czy też korzysta chętnie z pomocy mediatora. Ale jeżeli już wyznaczasz sobie te granice, to wyznaczaj je realnie. Poznaj rynek i nie wyznaczaj na przykład, że nie sprzedasz poniżej jakiejś ceny, kiedy rynek spada, bo taki upór może kosztować Cię po prostu więcej, może powodować dużą stratę. Dokładnie odwrotnie jest, jeżeli jesteś kupującym. Warto też pamiętać, że jeżeli prezentujesz w negocjacjach jakieś wyjściowe stanowisko, to jest to Twoja pierwsza oferta i rzadko udaje się przeprowadzić negocjacje. Ja tylko raz widziałem sprzedającą, która sprzedawała za 100% ceny, kilka nieruchomości miała, kilka działek, które sprzedała dokładnie co do złotówki za 100% ceny, nie dopuszczając żadnych negocjacji, żadnych. No ale to było takie trochę dziwne postępowanie. Dodam, że sprzedawała dobre rzeczy, ale też wcale nie tanio i ta strategia zadziałała. Niemniej jednak nie jest to strategia najlepsza, ani też najpowszechniejsza. Raczej zazwyczaj ta pierwsza propozycja to jest jakaś taka, która jeszcze zawiera jakiś margines negocjacji. I też pamiętaj, że negocjując naprawdę warto pamiętać również o interesie drugiej strony, wiedzieć co ta strona chce osiągnąć, wyciągnąć te informacje, bo wtedy Twoje negocjacje będą po prostu skuteczniejsze. Zanim przejdę do omówienia tych 20 technik negocjacji, no to jeszcze kilka takich uwag wstępnych związanych z negocjacjami. Po pierwsze, w trakcie negocjacji można stosować, no nie tylko zmieniać techniki, ale różne sposoby działania. Można atakować lub się bronić, to o tym pamiętaj. Wiele osób stosuje manipulację lub perswazję. Czym się różni manipulacja od perswazji? No perswazja to jest takie tłumaczenie komuś, słuchaj, zrób to, bo tobie się to opłaca i tak dalej, i tak dalej.
A manipulacja, no to jest to samo dokładnie w zasadzie, tyle że z taką złą wiarą. I przykładem takiej manipulacji i perswazji, żeby wam uświadomić różnicę, no to jest to, co pewnie często żeście się spotkali, na przykład idąc do jakiejś restauracji, a kelner wam mówi, wy chcecie schabowe, a kelner mówi, nie, dzisiaj schabowego nie, weź pan rybę. I teraz jest pytanie, czy kelner stosuje perswazję, bo naprawdę ta ryba dzisiaj jest lepsza, no a czy ten kotlet może już jest niedobry, czy też może to, bo manipuluje i kotlet jest dobry, a ryba jest już na granicy świeżości i trzeba zepchnąć te potrawy z rybą. Szczerze mówiąc, nigdy nie wiesz, jaka jest prawda. Jaka jest obrona przed takim działaniem? Tak naprawdę taką obroną jest wyjść z restauracji. A jak działamy? Większość wierzy kelnerowi i jeszcze daje mu za to napiwek, a nadal nie wiesz, czy byłeś obiektem manipulacji, czy też perswazji. W trakcie negocjacji często stosuje się podstęp i proszę tutaj nie mówić, że ja mówię o rzeczach i nakłaniam kogoś do działania nieuczciwego. Nie, ja po prostu opisuję zachowania ludzi w trakcie negocjacji. Bardzo często też mamy do czynienia z takimi technikami sprowadzającymi się do eskalacji żądań i presji, zwłaszcza jeżeli jedna strona zauważy, że tej drugiej stronie na czymś zależy. W odniesieniu do mieszkań to na przykład może być to, że nagle ten kupujący orientuje się, że osoba sprzedająca pilnie potrzebuje gotówki z jakiegoś powodu i będzie wywierał presję, będzie mówił, ja dzisiaj zapłacę, ale opuść mi, opuść, już jedziemy do notariusza, tu masz gotówkę, ale połowę tego, co chciałeś. To jest rodzaj presji. Dokładnie zresztą odwrotnie jest w drugą stronę. Jeżeli ktoś sprzedaje, a dowiaduje się, aha, pan chce w tym bloku mieszkanie, bo tutaj 2 piętra wyżej mieszka pana mama, a pan lubi mieszkać koło mamusi, no to takie mieszkanie natychmiast po prostu wtedy drożeje. Można też w trakcie negocjacji walczyć o sympatię drugiej strony. Ludzie lubią robić interesy z osobami, które lubią i często tym osobom, które lubią, są gotowe udzielić większych rabatów. To zresztą jest jedna z technik wywierania wpływu i jeżeli interesuje Was technika wywierania wpływu, no to odsyłam, na dole dam link do lekcji, w których mówimy o technikach wywierania wpływu. To już niestety jest płatne dla wspierających nasz kanał na YouTube lub dla tych, którzy chcą skorzystać ze szkoleń na Symen24 na naszej stronie. No ale bywa też, że w trakcie negocjacji obie strony dochodzą nagle do jakiegoś punktu, gdzie tak w zasadzie nie wiadomo, co dalej zrobić. No, ja chcę dać mu 100 zł, a on chce 95. Różnica jest w sumie niewielka, no ale co tu zrobić, żeby dalej ta negocjacja poszła? I jak się tak uprą przy swoich zdaniach, to nastąpi impas w negocjacjach i to jest bez sensu. Impas trzeba przełamać. Ktoś musi po prostu, któraś z tych stron powinna przejąć inicjatywę, znaleźć jakieś inne rozwiązanie, na przykład inny temat. Dobrze, ja dam panu te 100 zł, ale teraz zapłacę 95, a piątkę będę spłacał w ratach. Nie wiem, tych przykładów jest wiele i zawsze te wyjście z sytuacji, wyjście z impasu musicie dostosować do swojej sytuacji i właśnie do oczekiwań drugiej osoby. Czasami niekoniecznie komuś zależy, że musi wszystkie pieniądze dostać teraz. Może właśnie on się zgodzi na takie proponowanie rozłożenia płatności na raty lub na inne coś za coś. Ja nie wiem, musisz po prostu spróbować w zależności od sytuacji, w której się znajdziesz. W trakcie negocjacji warto też pamiętać o kilku takich podstawowych, żelaznych zasadach negocjacji. I bardzo często pewnie o nich słyszeliście, tylko że jak ja widzę, właśnie obserwuję, jak ludzie negocjują, to bardzo często w drodze negocjacji zapominają o tych zasadach, a szkoda, bo tracą po prostu. Pamiętaj, że każde ustępstwo, które czynisz, musi być w cudzysłowie opłacone przez
drugą stronę. W zasadzie każde ustępstwo, bo czasami być może to żądanie drugiej strony w ogóle wręcz ci jest na rękę, to też troszeczkę poudawaj, pociągaj się, nie przyjmuj go od razu. A może jest to tak małe żądanie, że okej, możesz je spełnić po to, żeby atmosfera negocjacji stała się lepsza, żeby uzyskać sympatię drugiej strony, co tak naprawdę też jest inną, tylko może niefinansową formą opłacenia. Nie opuszczaj nigdy, albo staraj się przynajmniej nigdy nie opuszczać od tak po prostu, bo opuściłem coś, za coś. Ta zasada jest bardzo istotna w negocjacjach. Też warto pamiętać, że jeżeli robisz ustępstwa, to stosuj ich jakąś gradację. Nie rób tak, że na początku ustąpiłeś o 5 zł, a potem ustąpisz o 500 zł, a potem o 2000. Raczej staraj się robić, żeby te ustępstwa, kolejne ustępstwa były coraz mniejsze, po to, żeby tej drugiej stronie pokazywać, że dochodzicie już do ściany i też miarkuj tą ilość ustępstw. Broń się w ten sposób przed taką techniką uzgodnienia czegoś, a potem jeszcze skubania, o czym zresztą powiem troszeczkę za chwilę. Pamiętaj też, że cena nie jest jedynym elementem podlegającym negocjacjom. To już widać właśnie szczególnie w mieszkaniach. Jeszcze raz powtórzę, przy sprzedaży nieruchomości to cena to jest jedno, jej forma zapłaty to drugie. W ratach, w całości, w jakim terminie, jaki zadatek, może jakaś zaliczka, w ogóle czy będzie umowa przedwstępna, jaki termin wydania lokalu, czyli kiedy ten nabywca chce, żeby ten sprzedający opuścił lokal, no i jakieś jeszcze dodatkowe warunki. Te wszystkie rzeczy wpływają na finalny kontrakt. Nie koncentruj się wyłącznie na cenie. Możesz powiedzieć, tak, akceptuję taką cenę, ale pod warunkiem, że nie akceptuję takiej ceny, ale mogę panu część rozłożyć na raty. Myśl, patrz się, jak reaguje druga strona i być może znajdziesz to cenne dla siebie rozwiązane. Szanuj koniecznie drugą stronę, to już powiedziałem wcześniej, broń Boże jej nie obrażaj, bo wtedy po prostu przegrasz. Unikaj krakowskiego targu, to nie jest najlepsze rozwiązanie. Też jeżeli jakiś osiągniesz od drugiej strony ustępstwo, to nie okazuj jawnie zadowolenia, hurra, 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 bo możesz w ten sposób zakończyć negocjacje, a jeszcze może coś chciałeś negocjować. I pamiętaj, żeby też Twoje żądania zawsze były jakieś realne. Nie można mieć przesadzonych żądań i tutaj też powiem o czymś, co jest ważne, o szanowaniu jakby różnicy kultur między ludźmi. Dam przykład transakcji obrotu nieruchomością, w której po jednej stronie był Polak, wychowany w naszej kulturze kupowania niemalże, czy też sprzedawania, tak jak w delikatesach, cena spółki i jakieś ewentualnie niewielkie negocjacje, a po drugiej stronie był mieszkający wiele lat, ale Grek przyzwyczajony do trochę innych technik negocjacyjnych. I ta nieruchomość, pamiętam, kosztowała 525 zł. Widziałem jako pośrednik wtedy w tej transakcji uczestnicząc, że Grek naprawdę chce kupić tę nieruchomość, ale pierwszą propozycję, którą on przysłał do mnie i powiedział, że chce zaproponować temu sprzedającemu 325 000, na co ja troszeczkę ręce załamałem. Powiedziałem, proszę pana, widzę, że pan chce to kupić, może ta propozycja będzie trochę większa, więc ułatwi mi bardzo negocjacje, też mediacje, przysyłając propozycję 325 000 złotych. No przekazanie takiej propozycji sprzedającemu przez telefon to pewnie by zakończyło rozmowy w ogóle na ten temat, więc zaprosiłem tego sprzedającego do siebie i wytłumaczyłem mu kilka rzeczy, które teraz Wam powiem. Pamiętajcie, nigdy nie obrażajcie się na propozycję w handlu, na pierwszą propozycję. W handlu nie ma obrazy. Te 350 000, które dotarło do tego Polaka, większe niż te 325, to była pierwsza tylko propozycja. Taka technika negocjacyjna, no po prostu tyle zaproponował. Wobec tego
co ma zrobić ten sprzedający. Mówiłem już, że sprzedający powinien pamiętać, do jakiej ceny chce dojść. On wystawił cenę ofertową 525, chciał sprzedać za 500. I początkowo obrażony, ale ja mu wytłumaczyłem, że po prostu dał sobie spokój, żeby przekazał mi taką propozycję, jaką on uważa, że da. No, dał się nakłonić, powiedział 320 000 i jeszcze w dodatku odebrał pouczenie, że kolejne ustępstwa powinny być coraz mniejsze. Ja tą propozycję przekazałem temu nabywcy i co on przysłał za propozycję? 475 000 złotych. Czyli jak ogromnie skoczył z tej swojej pierwszej propozycji do tej drugiej. Ta propozycja, gdy trafiła do sprzedającego, oczywiście spotkała się z jego już dużo bardziej pozytywną reakcją, ale on już zaczął się bawić tymi negocjacjami i powiedział do mnie, przecież pan mówił, że kolejne ustępstwa powinny być mniejsze i obniżył z 520 na 519 000. 1000 złotych opuścił raptem łaskawca. Co się stało? Gdy tę propozycję usłyszał kupujący, powiedział 512 000, czyli już byliśmy powyżej celu. Wtedy już prowadziliśmy do spotkania obu stron. Wśród śmiechów, chachów i przy herbacie doszli do ceny 517 000. Jakie są wnioski z tej opowieści? Po pierwsze, nie należało się obrażać na pierwszą propozycję, która absolutnie nie odpowiadała oczekiwaniom osoby sprzedającej. Po drugie, gdyby ten kupujący bardziej szanował polskie uwarunkowania kulturowe, gdyby dał pierwszą propozycję, na przykład te 475 000, tam 470, ale bliżej tych oczekiwań sprzedającego, to być może finalnie by kupił tę nieruchomość taniej, dlatego żeby został przez tego sprzedającego potraktowany poważnie. To jest trzeci wniosek. A czwarty wniosek, nie dawaj się ponieść emocjom w negocjacjach. Jeżeli ktoś ci przekazuje propozycję, która ciebie zbulwersowała i wkurzyła na pierwszy rzut oka, poczekaj chwilę, odetchnij, pomyśl o tym, prześpij się, daj odpowiedź jutro. To takie odkładanie na jutro jest bardzo ważną, bardzo istotną radą. Dlaczego? Dlatego, że działanie w emocjach jest największym błędem negocjatora. No a kolejną rzeczą, którą stosujesz w ramach negocjacji, to pamiętaj zawsze, nie pozwól na siebie wywierać presji. Nie ulegaj szantażowi nigdy. Nie musisz decyzji podejmować tu i teraz. Nie rób tego, bo jeżeli to robisz, to zazwyczaj tracisz. No i też pamiętaj o tym, że musisz sobie wyznaczyć tą dolną granicę opłacalności zawarcia kontraktu, niezależnie czy jesteś sprzedającym, czy kupującym. No może można powiedzieć w przypadku tego kupującego, że wyznaczaj sobie tą górną granicę, bo inaczej, jeżeli ją będziesz przekraczać, a zaraz powiem, jak to możesz zrobić, to jak ci można do tego nakłonić, to może nie będziesz robić najlepszych interesów. No dobrze, i teraz czas wreszcie na te 20 technik negocjacyjnych. Taka typowa technika, zwana też obietnicą w raju, ona może ma mniejsze zastosowanie przy jednorazowej transakcji mieszkaniem, ale też może mieć. Obietnica w raju polega na tym, dobrze, ja na przykład kupię coś od ciebie teraz, sprzedaj mi to bardzo tanio, ale ja z tobą zawrę potem jeszcze ileś transakcji. Na przykład ty jesteś deweloperem, masz 5 mieszkań, a ktoś ci mówi, dobrze, to ja kupię to jedno, bardzo tanio, daj mi tutaj ogromny upust, a ja jeszcze kupię później pozostałe 4. Dobrze, jak się bronisz, powiedz, fajnie, ja dam ci taki upust bardzo chętnie, ale jak kupisz to 5. Od razu się okazuje najczęściej, że te opowieści były obietnicą w raju. To samo czasami jest zresztą w negocjacji prywatnej.
dotyczącej transakcji mieszkania, gdzie ktoś się może dowiedzieć, że ty jesteś na przykład jakąś drukarnią, drukujesz coś i mówi, dobrze, pan mi sprzeda tanie mieszkanie, a ja u pana będę zamawiał wydruki moich ulotek reklamowych. Jedno nie ma nic wspólnego z drugim, nie daj się nabierać na obietnicę w raju. Od razu powiem też, że zgodnie z zasadą każdy kij ma dwa końce. Niektóre te techniki negocjacyjne możesz wykorzystywać jako osoba aktywna, czyli możesz na przykład stosować obietnicę w raju i jeżeli ktoś na to pójdzie, nabierze się na taką propozycję, no to wygrałeś w negocjacjach, ale możesz być również traktowany jakąś techniką, na przykład tą obietnicą w raju, no to więc warto, żebyś wiedział, jak się bronić i tak będę omawiał pozostałe też techniki. Taka kolejna jak gdyby technika to jest, no jak nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze, ale też właśnie pytanie takie, no dobrze, proszę pana, pan chce 100 000 złotych, ja proponuję 90 000 złotych, ale gdybym ja panu, nie zgadza się pan na te 90 000 złotych, ale gdybym ja panu zaproponował, na przykład teraz mam 90, a w ratach te 5 000 będę płacić przez najbliższe 5 miesięcy po 1000. Nie wiem, jakaś taka tego typu propozycja. Zmieniłeś swoją propozycję pierwszą, podniosłeś trochę cenę, ale nie chcesz nadal spełnić jego ostatecznego życzenia i dać mu 100 000. Może on się na to zgodzi? Pomyśl. To warto zastosować. A co by było gdyby? Czyli dajesz jakiś pomysł do zastanowienia się drugiej stronie i albo ona to propozycję przyjmie, może ją zacznie rozważać w jakiś inny sposób, może znajdzie furtkę i może znajdziecie kompromis, czyli lepszy rezultat transakcji. Przetarg. Przetarg jest bardzo dobrą formą sprzedaży, jeżeli go dobrze zorganizujesz i też pamiętaj, bo na przykład jeżeli ludzie sprzedają mieszkania, szczególnie takie, albo w ogóle nieruchomości, ale takie popularne nieruchomości, to znaczy takie, które mają potencjalnie duży krąg osób, które mogą być zainteresowane, to bardzo często popełniają błąd. Ja to zawsze widzę. Wychodzą z wysokiej ceny ofertowej, potem czekają agresywnie, czekają na kogoś, kto da im mniej. Dlaczego tak robisz? Czy nie lepiej jest organizować przetarg? Powiedzieć, ja mam mieszkanie do sprzedaży, proszę tutaj sobie przyjść, najlepiej w sobotę, bo to taki dzień dobry na zakupy. Ludzie mają czas, nie są w pracy, a są gotowi robić zakupy. Proszę tutaj przyjść, możecie oglądać, oni będą siebie wzajemnie widzieli. Oglądajcie i składajcie propozycje na to mieszkanie, ale żeby przyciągnąć tam ludzi, no to wiadomo, że ta cena, ta oferowana początkowo musi być niska. Ktoś może zarzucić, że to ja wystąpiłem z jakąś ofertą. Nie, ten ktoś, kto występuje, ogłasza takie mieszkanie, on tylko ogłasza informację, że jest takie mieszkanie, ale do uzgodnienia są, pamiętaj, ciągle pozostałe warunki. Takie działanie warto robić, bo czasami możesz uzyskać cenę wyższą niż tej, której się spodziewasz, a jeżeli jesteś właśnie tym kupującym, no to uważaj, czy też zastanów się, dobrze, widzę to mieszkanie w przetargu, cena jest bardzo atrakcyjna, na pewno będą inni, którzy chcą kupić mieszkanie, ale ja się nie będę obrażał na ten przetarg, tylko wiem na chłodno, ile mi się opłaca za to mieszkanie zapłacić i nie dam ani grosza więcej. I w ten sposób możesz się bronić przed tym, że nie kupisz 20% powyżej na przykład ceny rynkowej. Jeżeli w ogóle nie wiesz, jak wyjść z jakiejś sytuacji, to znowu takie kolejne podejście, co by było gdyby. Czyli jeżeli nie wiesz, co masz zrobić, to deleguj problem na innych. Właśnie na przykład z tą propozycją, dobrze, no to ja bym zapłacił w ratach. Zresztą ten problem przetargu, o którym powiedziałem wcześniej, też jest pewnym sposobem delegowania rozwiązania problemu, bo czasami
Ja bardzo często uczestniczyłem w takich transakcjach. Sprzedawane są nieruchomości o takie powiedzmy mieszkalne, ale dla których nie ma nieruchomości porównywalnych. Jeżeli sprzedajesz typowe mieszkanie w dużym mieście, no to tam jest dużo transakcji, można się porównać i wiedzieć mniej więcej, ile moje mieszkanie powinno kosztować. Ale jeżeli sprzedajesz na przykład dom w miejscowości, w której jest 50 budynków, i te budynki przez ostatnie 20 lat, żaden z nich nie był sprzedawany. I w promieniu też jest tak trudno powiedzieć, co było sprzedane, co nie. Te nieruchomości nie są zbyt porównywalne ze sobą. No to jak ja mam wyznaczyć cenę tej nieruchomości? Właśnie może poprzez taki quasi przetarg. Rzucam jakąś cenę i deleguję rozwiązanie problemu na innych. Jeżeli teraz zdarzy się taka sytuacja, że na moje ogłoszenie przyjdzie wiele osób, no bo ja się zawsze mogę bać, że sprzedam za tanio. Jeżeli przyjdzie wiele osób, będą chciały kupić i licytować się, no to znaczy dobrze, dałem za niską cenę, ale oni w ramach tych licytacji może kupią i może ustalą właściwą cenę tej nieruchomości. Jeżeli znowu przyjdzie tylko jedna osoba, a ta nieruchomość jest właśnie taką trudną nieruchomością do sprzedaży, to ja mam wtedy poważny problem do przemyślenia. Taki ten problem jest. Czy moja cena jest za niska, a może moja cena jest dobra, ale to jest tylko ta jedyna osoba, która przez najbliższy rok będzie chciała kupić taką nieruchomość. Sprawdź. Sprawdź to, żeby nie pogonić przypadkiem tej osoby i potem przez najbliższy rok czy 2 lata czekać na następnego kupca, no to musisz po prostu wyczuć. Wyznaczenie terminu zakończenia negocjacji to jest dobra technika negocjacyjna. Jeżeli przychodzisz do stołu, powiedz, nie musisz się tłumaczyć, dlaczego masz negocjować, ale powiedz, ja chcę te negocjacje wiedzieć, zamknąć w ciągu tygodnia. Chcę ustalić tę cenę do piątku, a jest na przykład wtorek. Dlaczego? To nieważne dlaczego. Tamta osoba myśli, aha, druga, może on ma coś innego, wobec tego będę starał się to zamknąć do piątku. Już jest jakaś lekka presja wywarta, ale też ta presja broni cię właśnie przed taką techniką rozmywania, uciekania od odpowiedzi, no i przed myśleniem o tym, że masz teoretycznie osobę sprzedającą, kiedy tamta myśli o kim innym, albo masz teoretycznie kupca. Nie ciesz się, ty chcesz mieć kupca takiego prawdziwego, a nie tego, który tylko teoretycznie działa, a jednocześnie gdzieś się rozgląda. Poza tym takie postawienie terminu dość dobrze buduje nasze relacje. Pamiętaj, powód wyznaczenia tego terminu nie jest istotny. Wyznaczasz termin i już, bo tak. Nie musisz się tłumaczyć dlaczego. Kolejną zasadą to jest wskazywanie negatywnych konsekwencji. Odwrotność tej zasady, zresztą czyli też kolejna zasada, to jest wskazywanie pozytywnych konsekwencji. Co się stanie, jeżeli teraz nie sprzedasz mi tej nieruchomości? Przecież ceny spadają. Będziesz czekać, sprzedasz taniej. Co się stanie, jeżeli mi teraz nie sprzedasz, a chcesz kupić przecież inne mieszkanie? Może tamto ci po prostu mieszkanie, na którym ci bardzo zależy, ucieknie sprzed nosa. Zastanów się, przyjmij moją ofertę. To jest wskazywanie negatywnych konsekwencji, czyli działanie na strach. Druga sprawa to jest taka, że możesz również roztaczać wizję korzyści. Jeżeli ktoś ci sprzeda to, co on osiągnie w zamian, że teraz się zgodzi na tą propozycję i wskazuj te pozytywy, a dla tej wizji korzyści ludzie są w stanie zrobić naprawdę wiele, ale tutaj po raz kolejny odsyłam do naszych filmów dla wspierających lub do naszych szkoleń na stronie internetowej. Musisz też pamiętać o takiej zasadzie, która mówi: nie mam kompetencji. Ja nie mam, ja nie jestem upoważniony. Nawet w tej transakcji takiej związanej ze sprzedażą mieszkania można czasami taki trik zastosować.
i po prostu stosujesz go wtedy, kiedy nawet faktycznie masz kompetencje do podjęcia decyzji, po to, żeby dać sobie czas do namysłu. Zasłaniasz się kimś innym. Może to jednak mieć negatywne skutki, bo tak naprawdę obroną przed taką zasadą ja nie mam kompetencji, muszę zapytać szefa, muszę się skonsultować, to jest to, że ta strona, której tak powiedziano, ta druga strona powinna powiedzieć, dobrze, to może ja porozmawiam bezpośrednio z osobą decyzyjną. To jest też ważne właśnie, że na przykład jeżeli kupujesz mieszkanie, to unikaj prowadzenia negocjacji z jednym z właścicieli, jeżeli tych właścicieli jest kilku. Staraj się rozmawiać ze wszystkimi. Jeżeli jest to na przykład małżeństwo, małżonkowie sprzedają, to nie rozmawiaj tylko z mężem lub tylko z żoną, bo przecież nigdy nie wiesz, kto jest osobą decyzyjną. Staraj się rozmawiać jednocześnie mając przed sobą te dwie osoby, bo wtedy im uniemożliwiasz stosowanie zasady ja nie mam kompetencji, a jednocześnie wiesz, że argumenty, które stosujesz, trafią na pewno do tej osoby, która jest osobą decyzyjną. Czasami zresztą w związkach obie osoby są równoprawne i równoprawnie decydują, ale ty, widząc te osoby pierwszy raz, przecież nigdy nie wiesz, jaki tam jest układ. Kolejna technika negocjacyjna to jest taka, którą zalecam stosować bardzo ostrożnie. A dowiesz się o tej technice, jeżeli będziesz korzystać z naszego szkolenia lub z filmów dla wspierających na YouTube, dlatego że na tym właśnie kończę tę taką darmową część szkolenia o negocjacjach i o technikach. Jeżeli zachęciłem Cię, no i chcesz wiedzieć więcej, to oczywiście wspieraj lub skorzystaj z naszych szkoleń. Wtedy zobaczysz dalszą część. Wracając, ta technika to